Dziś przepis na faworki z miodem i orzechami na jogurcie greckim, idealny na tłusty czwartek. Z racji tego, iż mieszkam w Grecji i tutejsza kuchnia jest mi bliska sercu, a przepisów na klasyczne polskie faworki z cukrem pudrem jest mnóstwo w sieci, to postanowiłam zrobić dla Was niezwykłe faworki w stylu greckim. Uszczypnęłam trochę z polskiej kuchni, uszczypnęłam trochę z greckiej kuchni i tak oto powstały moje jogurtowe faworki z miodem i orzechami. A na tradycyjne greckie faworki zwane diples zaproszę Was innym razem, bo też są pyszne, całkiem inaczej się je robi, tak więc to będzie innym razem. Zapraszam więc na przepis na faworki z miodem i orzechami w stylu greckim. Do dużej misy lub prosto na stolnicę przesiewamy 400 g mąki pszennej oraz 1 łyżeczkę cukru pudru. Robimy takie wgłębienie i dodajemy 5 żółtek. Następnie 8 łyżek jogurtu greckiego, takich kopiastych łyżek. Nie trzeba czekać, aż składniki nabiorą temperatury pokojowej, mogą być prosto z lodówki. 2 łyżki spirytusu, może to być wódka lub inny alkohol i teraz bez obawy, nie martwcie się, alkohol wyparuje. Alkohol się daje po to, żeby faworki nie nasiąkały olejem podczas smażenia. 1 łyżeczkę ekstraktu waniliowego i na koniec szczyptę soli. I teraz to trzeba tak z grubsza mniej więcej wymieszać drewnianą łyżką, a jeżeli robicie to na stolnicy, to posiekać nożem. I teraz będziemy zagniatać ręcznie, więc najlepiej użyć rękawiczek ochronnych. I gdy składniki mniej więcej się połączą, ciasto przekładamy na opruszoną mąką stolnicę i teraz musimy je napowietrzyć. Napowietrzamy po to, aby faworki po upieczeniu były kruche. Gotowe ciasto uderzamy wałkiem. Ciasto składamy i uderzamy. Składamy i uderzamy. I tak przez 5 do 10 minut. Można też przecisnąć ciasto przez maszynkę do mięsa, aby je napowietrzyć, lub wałkować i składać, jak kto woli. Ciasto jest miękkie i bardzo elastyczne, ale jeszcze je tak napowietrzam, zagniatając do środka. I tak przez następne 5 minut. Łącznie moje ciasto napowietrzałam 10 minut. Po tym czasie ciasto jest mięciutkie, napowietrzone i elastyczne. Więc teraz zagniatamy w kulkę i odkładamy do miski. Przykrywamy ściereczką lub folią spożywczą, aby nie wyschło. Odstawiamy do lodówki, niech sobie ciasto odpocznie 30 minut, a nawet i godzinę. Na podsypanej mąką stolnicy lub blacie rozwałkujemy ciasto. Proszę nie podsypywać za dużo mąką, aby ciasto nie stwardniało. W międzyczasie w garnku rozgrzewamy olej roślinny lub smalec. W Grecji smalec trudno dostać, więc u mnie jest to mieszanka, to znaczy 1 do 1 oleju roślinnego i oliwy z oliwek. Rozgrzewamy tłuszcz do 170-180 stopni Celsjusza. Ciasto można podzielić sobie na 2 lub 4 części, aby łatwiej się wałkowało, gdy macie za mało miejsca na blacie. Rozwałkowujemy cieniutko, aby faworki po upieczeniu były kruche i chrupiące. Rozwałkowane ciasto tniemy na paski mniej więcej długości 10-12 cm i szerokości 3 cm. Oczywiście rozmiar faworków to kwestia gustu. Ktoś będzie wolał dłuższe, ktoś inny krótsze. W środku każdego paska nacinamy i formujemy, wywijając do środka. Sprawdzamy temperaturę tłuszczu za pomocą termometra, a jeżeli takiego nie macie, to wystarczy wsadzić wykałaczkę i jak zacznie skwierczeć, to znaczy jak się pokażą takie małe bąbelki, to znaczy, że tłuszcz już jest dobrze rozgrzany. Gotowe faworki wrzucamy na rozgrzany tłuszcz i smażymy z obu stron na złoty kolor. Faworki bardzo szybko się smażą, więc trzeba mieć na nie oko. Wyciągamy na ręcznik papierowy i pozostawiamy do wystudzenia. Z podanych składników wyszło mi 110 sztuk. Faworki można obsypać cukrem pudrem lub tak jak u mnie polać obficie miodem i posypać posiekanymi lub zmielonymi orzechami. Dajcie znać w komentarzu, czy ten przepis Wam się spodobał i napiszcie, jak się u Was mówi, faworki czy chrusty, a może jeszcze inaczej.
Dziękuję Wam za oglądanie. Przypominam o lajku i subskrypcji. A kto dotrwał do końca filmiku, niech da mi znać, pisząc w komentarzu Tłusty Czwartek. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!